Witam w odcinku poświęconym Maurycemu Augustowi Beniowskiemu, postaci niezwykłej, której życie obfitowało w przygody, niebezpieczeństwa i zaskakujące zwroty akcji. Kim był ten XVIII-wieczny szlachcic, żołnierz, konfederat barski, zesłaniec, uciekinier, podróżnik, awanturnik, kolonizator i samozwańczy król Madagaskaru? Jego historia jest fascynującą mozaiką faktów i legend, które trudno jednoznacznie rozdzielić. Jak zauważa polonijna agencja informacyjna, odtworzenie prawdy o jego życiu stanowi wyzwanie, ponieważ opiera się głównie na jego pamiętnikach, które nie zawsze są zgodne z innymi źródłami. Maurycy Beniowski urodził się w Werbu, obecnie Wrbowe na Słowacji, w czasach gdy miejscowość ta należała do Królestwa Węgier, będącego częścią Imperium Habsburgów. Najczęściej podawaną datą urodzenia jest 20 września 1746 roku, choć niektóre źródła wskazują na rok 1741. Był synem Samuela Beniowskiego, pułkownika 9 Pułku Huzarów Węgierskich i baronówny Anny Róży Rewaj. Miał liczne rodzeństwo, w sumie 13 dzieci, w tym przyrodnie siostry z pierwszego małżeństwa matki i siostrę z pierwszego małżeństwa ojca. Po śmierci matki w 1760 roku i ojca w 1762 roku Maurycy prowadził spory majątkowe z przyrodnimi siostrami. Uczęszczał do gimnazjum ojców Pijarów w Świętym Jurze niedaleko Bratysławy. W tym okresie zmienił też wyznanie z katolickiego na luteranizm. Uważał się za Polaka, co podkreślał w swoich pamiętnikach. W jednym ze źródeł czytamy: mój ojciec był 13. baronem z domu Aladarów. Matka wywodzi się z domu hrabiów Rewaj z pochodzenia, więc jestem Polakiem. Kanał YouTube Piotr Real Polish wspomina, że Beniowski w swoich pamiętnikach pisał, że był magnatem Królestwa Polskiego i Węgierskiego. W młodości Beniowski prowadził burzliwe życie i szybko roztrwonił odziedziczony majątek po śmierci rodziców. Włączył się w działalność polityczną, przystępując do Konfederacji Barskiej, gdzie walczył po stronie polskich patriotów przeciwko Rosji. Po upadku Konfederacji Barskiej dostał się do rosyjskiej niewoli i został zesłany na Kamczatkę. Na Kamczatce Beniowski nie zamierzał spędzić reszty życia. Wykazał się niezwykłą charyzmą i zdolnościami organizacyjnymi, nawiązując kontakty wśród innych zesłańców i planując ucieczkę. Zjednał sobie nawet gubernatora Kamczatki, a z jego córką Afanasją Niłow połączyła go relacja, którą można określać jako na poły miłosną. Niektóre źródła podają, że na statku Święty Piotr, przejętym przez buntowników, znajdowała się córka kozaka Nazarowa, pracująca u kancelisty Sudejkina, która przekazywała spiskowcom informacje o poczynaniach władz. Ucieczka została zorganizowana z rozmachem. Zesłańcy przejęli kontrolę nad miastem Bolszereck, zabijając dowódcę. Beniowski wysłał list do władz, zyskując na czasie. Buntownicy zdobyli statek Święty Piotr i wyruszyli w rejs, mając na pokładzie około 90 osób. Uciekinierzy skierowali się na północny Pacyfik. Po opuszczeniu Kamczatki Beniowski i jego towarzysze przeżyli wiele przygód. Dotarli do Japonii, gdzie sprzedali Japończykom futra. Następnie skierowali się na Tajwan, gdzie doszło do konfliktów z lokalną ludnością. Ostatecznie po wielu perypetiach Beniowski dotarł do Francji. Tam przedstawił królowi Ludwikowi
XV skradzione z Rosji dokumenty administracyjne, które świadczyły o ukrywanych dochodach Rosji ze sprzedaży skór zwierząt z Morza Beringa do Chin. Dokumenty zawierały również informacje o słabości rosyjskiej floty w regionie. Król, zainteresowany możliwością osłabienia Rosji i wzmocnienia swojej pozycji w regionie, zaproponował Beniowskiemu służbę. Beniowski został mianowany pułkownikiem i otrzymał zadanie założenia francuskiej kolonii na Madagaskarze. W 1774 roku Beniowski przybył na Madagaskar wraz z grupą kolonistów. Szybko nawiązał kontakty z miejscową ludnością, zyskując ich szacunek i zaufanie. Beniowski sprzeciwiał się niewolnictwu i dbał o interesy Malgaszów, co wywoływało konflikty z francuskimi urzędnikami. Beniowski został obwołany przez Malgaszów królem. Przyjął ten tytuł i rozpoczął reorganizację wyspy. Wprowadził elementy europejskiej administracji, powołał Radę Najwyższą i podzielił Madagaskar na prowincje. Dbał o rozwój gospodarczy, budował fortyfikacje i drogi, zwalczał handel niewolnikami i starał się zapewnić mieszkańcom wyspy bezpieczeństwo i dobrobyt. W 1776 roku Beniowski opuścił Madagaskar i udał się do Europy, gdzie zabiegał o wsparcie dla swojego państwa. W 1785 roku powrócił na wyspę, aby kontynuować swoje dzieło. Francuzi, zaniepokojeni jego rosnącą potęgą, wysłali ekspedycję wojskową. 23 maja 1786 roku Beniowski zginął w potyczce z żołnierzami francuskimi. Jak pisał Prosper Coultru, wbrew różnym przypuszczeniom nikt nie widział jego grobu. Maurycy Beniowski spisał swoje przygody w pamiętnikach, które zostały wydane w Londynie w 1790 roku i szybko zyskały ogromną popularność. Książka została przetłumaczona na wiele języków. Pamiętniki Beniowskiego stały się inspiracją dla wielu artystów, w tym Juliusza Słowackiego, który poświęcił mu poemat dygresyjny Beniowski. W jednej z recenzji znalezionych w sieci użytkowniczka Lena54 pisze, że poemat czyta się swobodnie, a ciekawe są nawiązania Słowackiego do Mickiewicza i kultur Bliskiego Wschodu. Pamiętniki są jednak uznawane za źródło nie do końca wiarygodne, gdyż Beniowski koloryzował w nich swoje dokonania. W pamiętnikach Beniowski przedstawiony jest jako wcielenie wszelkich cnót, a wszelkie niepowodzenia tłumaczone są nikczemnością osób trzecich. Historycy wątpią w prawdziwość opisów wyprawy między Syberią a Japonią, gdzie rzekomo odkrył kilka wysp. Podobnie wątpliwości budzi związek z córką dowódcy, która miała chcieć wyjechać z nim mimo zabicia ojca przez buntowników. Zachował się również dziennik żeglugi pana barona de Beniowski z Europy do Indii, który jest cennym źródłem informacji o jego podróżach. Profesor Izabela Zatorska, analizując ten dziennik, zwróciła uwagę na jego niejednorodny styl. Dziennik zawiera opisy ceremonii, jak chrzest równikowy oraz rysunki wybrzeży i złowionych ryb. Zatorska podkreśla, że dziennik łączy styl żeglarza, żołnierza, styl dworski, styl mniemanego przyrodnika i styl człowieka wrażliwego na piękno natury. Zatorska zauważa też, że w dzienniku widoczne jest wysunięcie na pierwszy plan zasług pułkownika Beniowskiego z podkreśleniem jego starań, aby wyszkolić swoich ochotników. Maurycy Beniowski pozostaje postacią kontrowersyjną,
ale niezmiennie fascynującą. Jego życie było pełne przygód, niebezpieczeństw i niezwykłych zwrotów akcji. Był człowiekiem odważnym, ambitnym i charyzmatycznym, który potrafił porwać za sobą tłumy. Jego historia inspiruje i do dziś budzi emocje. Beniowski jest bohaterem narodowym na Węgrzech, Słowacji i w Polsce. Poemat Słowackiego świadczy o jego wpływie na kulturę polską. Dziękuję za wysłuchanie podcastu o Maurycym Beniowskim. Zapraszam do dalszego zgłębiania historii tego niezwykłego człowieka. Zachęcam również do dzielenia się swoimi przemyśleniami i opiniami na temat tej postaci w komentarzach. Dziękuję.